Witam widzów i słuchaczy mojego kanału historycznego. A gdy ją ujrzał, spodobała mu się jej osoba. I tamże w kraju wspomnianego księcia Barnima w mieście Szczecinie pojął ją za żonę. A stało się to, gdy kończył 16 rok życia. Tak stare księgi Wielkopolski opisały początek związku małżeńskiego, który według niektórych kronikarzy zakończy się tragicznym morderstwem. Jest grudzień 1283 roku. Zamek w Gnieźnie spowija zimowa mgła. W komnatach panuje cisza, którą przerywa tylko trzask drewna w palenisku. Tam, w tej ciszy, umiera młoda księżna, Ludgarda, żona Przemysła II. Śmierć, która powinna być tylko tragiczną stratą, szybko staje się skandalem. Zaczynają krążyć plotki o duszeniu, o zdradzie, o zimnej decyzji księcia. Do dziś historycy spierają się, co wydarzyło się w tamten grudniowy wieczór. Przeniesiemy się do czasów, gdy walka o władzę była bezwzględna, a małżeństwo narzędziem polityki. To opowieść o miłości, która zmieniła się w chłód i wrogość. O księciu, którego podejrzano o zamordowanie własnej żony. O Ludgardzie, kobiecie, która z ofiary politycznej gry stała się legendą. Ludgarda urodziła się około 1259 roku lub 1261 w dynastii mecklenburskiej, rządzącej na północnych rubieżach cesarstwa. Jej ojcem był Henryk I Pielgrzym. Inne kroniki podają, że była córką Mikołaja Kaszuby, księcia Kaszubów, a matką Anastazja, córka księcia pomorskiego Barnima I. W czasach, gdy polityczne sojusze cementowano małżeństwami, los dziewczyny był z góry przesądzony. Nie decydowała, za kogo wyjdzie. O jej rękę zabiegał młody książę wielkopolski Przemysł II. W 1273 roku w Szczecinie odbył się ślub. Ona miała zaledwie około 14 lat, on 16. To małżeństwo było elementem gry politycznej. Sojusz z Mecklenburgią miał wzmocnić pozycję Wielkopolski wobec Pomorza i Brandenburgii. I oto zawarł związek małżeński z córką księcia mecklenburskiego, aby pomnożyć swe znaczenie i potęgę. Piszą kroniki. Zawarcie przez księcia Wielkopolski sojuszu z Pomorzem Zachodnim przeciwko Brandenburgii sprowokowało już w 1274 roku odwetową wyprawę margrabiów brandenburskich. Młodzi małżonkowie osiedli w Poznaniu. Źródła milczą jednak o ich życiu prywatnym przez całe 10 lat. To znamienne milczenie. Przemysł II był ambitnym władcą. Marzył o zjednoczeniu Polski pod swoim berłem. Aby to osiągnąć, potrzebował dziedzica. Tymczasem Ludgarda przez wiele lat nie urodziła mu dziecka. Nie wiemy, czy winę przypisano jej, czy samemu księciu. Wiemy jednak, że w owych czasach średniowiecznego społeczeństwa bardziej księżna była źródłem niepokoju i rozczarowania. Późniejsze kroniki sugerują, że relacje między Ludgardą a Przemysłem były coraz chłodniejsze. Nie ma żadnych dowodów na zdradę czy poważny konflikt, ale rosnąca frustracja księcia mogła przerodzić się w niechęć. Jest mroźny zimowy wieczór w grudniu 1283 roku. Na zamku w Gnieźnie Ludgarda choruje i umiera. Lub, jak twierdzili niektórzy, zostaje uduszona. Rocznik Traski zanotował lakonicznie. W tymże roku zmarła najdostojniejsza małżonka pana Przemysła księcia Wielkopolski, córka Mikołaja księcia Kaszubów, imieniem Ludgarda. Śmierć jej nikt nie zdoła dociec, jak zaszła. Milczenie kronikarzy jest wymowne. W normalnych okolicznościach podano by powód: chorobę, zarazę, wypadek. Tu cisza. To wzbudziło podejrzenia. 100 lat później Jan Długosz w swojej kronice dodał dramatyczny szczegół. Przemysł, brzydząc się żoną i z powodu jej bezpłodności, kazał ją udusić przez sługę.
Według niektórych późniejszych przekazów księżna miała zostać uduszona poduszką w swojej komnacie. Inne opowieści mówią o podcięciu gardła. W każdej wersji śmierć jest gwałtowna. Nie wiemy, czy to tylko legenda, czy echo prawdziwego morderstwa. Przemysł II nie został nigdy oficjalnie oskarżony, ale cień podejrzeń pozostał. W Mecklenburgii, w rodzinnym kraju Ludgardy, opowiadano, że została męczennicą. Pieśni i podania głosiły, że zginęła z rozkazu okrutnego męża. Na jej grobie w katedrze gnieźnieńskiej szybko zaczęły pojawiać się wieści o cudach i znakach. Ludgarda stała się bohaterką legend, niewinną ofiarą dynastii, kobietą, którą zamordowano, bo nie dała syna. Dla wrogów Przemysła była to wygodna broń polityczna. Plotka o zabójstwie żony mogła podważyć jego autorytet i moralne prawo do tronu. Czy Przemysł rzeczywiście kazał zamordować żonę? Historycy spierają się o to do dziś. Nie ma twardych dowodów. Istnieje tylko milczenie współczesnych źródeł i oskarżenie pisane 100 lat później. Niektórzy badacze sądzą, że Ludgarda mogła umrzeć z powodu choroby, gruźlicy lub infekcji, co w tamtych czasach nie było niczym niezwykłym. Inni uważają, że śmierć była gwałtowna. Motyw miał być jasny. Przemysł chciał wziąć nowy ślub, aby zapewnić sobie potomka. Niektórzy idą jeszcze dalej, twierdzą, że zabójstwa mogli dokonać dworzanie, chcąc przypodobać się księciu. Niezależnie od tego, jaka jest prawda, śmierć Ludgardy pozostawiła piętno na wizerunku Przemysła II. W 1295 roku został koronowany na króla Polski. Wciąż krążyły o nim pogłoski o żonobójcy. A kiedy w 1296 roku został zamordowany w Rogoźnie, niektórzy widzieli w tym boską karę za śmierć pierwszej żony. Kroniki oliwskie zanotowały ciekawy wpis. Gdy pochowany został w Oliwie książę Mściwoj, Przemysł przybył do Gdańska i objął w posiadanie księstwo pomorskie. Potem otrzymał od stolicy apostolskiej koronę Królestwa Polskiego. Żył jeszcze 1 rok i schwytany przez pachołków margrabiego Brandenburgii Waldemara został zabity na pomszczenie świętej Ludgardy, swej małżonki, którą źle podejrzewając kazał udusić. Nie jest jasne, dlaczego ewentualna śmierć Ludgardy miałaby skłonić margrabiów brandenburskich do odwetu. W rzeczywistości zgon księżnej był im na rękę, ponieważ oddalał groźbę trwałego sojuszu Wielkopolski z Pomorzem Zachodnim i Mecklenburgią, wymierzonego przeciwko Brandenburgii. Legenda Ludgardy przetrwała wieki. W literaturze romantycznej XIX wieku przedstawiano ją jako tragiczną ofiarę średniowiecznej brutalności. Stała się symbolem kobiet zmuszonych do małżeństwa politycznego, których los kończył się tragicznie. Śmierć Ludgardy pozostaje jedną z największych zagadek polskiego średniowiecza. Nie ma dowodów na morderstwo, ale i brak wyjaśnień naturalnego. Czy była ofiarą męża, dworskiej intrygi, a może po prostu choroby, o której kronikarze milczeli? Dziś możemy tylko snuć hipotezy, patrząc w przeszłość przez mgłę legend i późniejszych oskarżeń. Jedno jest pewne, historia Ludgardy przypomina, jak krucha była pozycja kobiet w średniowieczu, nawet tej koronowanej. Jej życie i śmierć stały się narzędziem polityki i propagandy i do dziś się rozpalają wyobraźnię badaczy. A ty, drogi słuchaczu, co sądzisz? Czy Przemysł II był tylko ambitnym władcą, ofiarą plotek, czy rzeczywiście wydał rozkaz, który na zawsze splamił jego imię? Jeśli podobała ci się ta historia, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego wcześniej nie zrobiłeś. Zostaw komentarz, może zasugerujesz kolejny temat odcinka. Jeśli podobają się tobie moje historie, rozważ wsparcie kanału. Zafunduj mi wirtualną kawkę, którą chętnie wypiję podczas tworzenia kolejnych opowieści. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.